Witajcie telewidzowie! Kolejnego i ostatniego dnia w Kampocie, przynajmniej na razie. Jest tutaj sporo miejsc do zobaczenia, nie zobaczyliśmy też wszystkiego. Też jest piękny park narodowy, na który nam zabrakło czasu tak naprawdę. Tak, ale co się odleży, to nie uciecze i na pewno tutaj wrócimy. Bo tak jak Marcin powiedział, jest jeszcze wiele plantacji, na przykład pieprzu, jeziora i inne tutaj w okolicy rzeczy, których nie widzieliśmy. Też nie we wszystkie dni nam pogoda sprzyjała, te chmury były takie, że no dzisiaj znowu naszły, takie, że tych gór tak do końca nie widać. Tak, więc jest tutaj co zwiedzać. Zbieramy się, ja jadę załatwić jedną sprawę na miasto, zaraz wam pokażę, Marika zostaje, nas spakuje. Przywiezione dolary i płatności kartą tutaj w Kambodży pozwoliły nam przeżyć tutaj około miesiąca czasu bez wybierania żadnych pieniędzy. No ale te pieniądze nam już się powoli kończą i nie wystarczy nam, żeby zapłacić za hotel. Tutaj zostaliśmy, myślę, że około 11 nocek, trzeba to policzyć. No i trzeba im zapłacić w gotówce, bo tak się z nimi umówiliśmy, że jak płacimy w gotówce, to będzie $15 za nockę, czyli 60. A jak zapłacimy im kartą, to będzie 20, czyli oszczędzamy 5 dolców, czyli około 20 zł na jednej nocce. I to się opłaca, bo nawet przy wybraniu pieniędzy z bankomatu tutaj w Kambodży, z tego co wiemy, to biorą $5 i to bierze większość bankomatów, że to jest minimalna kwota, którą pobierają i maksymalnie można wybrać $500. To też nie za wysoka jakaś kwota. To są nasze informacje, które wiemy i idziemy z tego skorzystać. Ale jak wiecie, macie jakieś inne informacje na temat wybierania pieniędzy w Kambodży, albo gdzie jest taniej, albo gdzie można ten limit zwiększyć, no to chętnie usłyszymy to od was. A ja jadę wybrać pieniądze i zapłacić $5 teraz. Przyjechałem do banku, który się nazywa Aba Bank. Nie wiem, czy jest najpopularniejszy, nie wiem, czy ma najwięcej klientów, ale z tego, co widzę na mieście, z ilości bankomatów, z ilości banków, z ilości naklejek, gdzie można płacić tym kodem QR i zawsze jest napisane Aba Bank na tuktukach, więc rozreklamowany jest bardzo, więc ja korzystam z tego banku. Popularny, ale okazał się drogi, bo chcieli $7 za wybranie, więc jadę obok do banku zobaczyć w tamtym. Pięknie, w innym banku jest $5. Jest i $500. Jestem pod innym bankiem i zobaczcie, wszystkim zakładają tutaj takie coś, żeby nie ukradli skuterów, patrzcie. Każdy ma założone. No ładnie, dobrze dbają o klientów. Chciałem nagrać budynek, jak się nazywa ten bank, ale pan mi nie pozwolił, żebym nie pokazywał budynku. Nie wiem dlaczego, ale tak. A bank się nazywa tak, o, jakbyście chcieli wiedzieć, że Aba bierze $7, a oni biorą 5. Biorę jeszcze dla Mariki kawę z naszej ulubionej kawiarni, nasz ulubiony barista, świeża kawa, bierzemy 5 zł, kosztuje taka kawa. Biorę tego dla Mariki, bo ja sobie zaparzyłem kmerską taką kawę w pokoju. Mariki kawa już jest gotowa, wracam do nas, do hotelu. Z racji tego, że nie będziemy mieć za wiele czasu, jak już pojedziemy stąd skuterem i dojedziemy do miasta, bo jak dojedziemy, to będziemy musieli od razu się zapakować do autobusu i będziemy jechać już do stolicy, więc zamówiliśmy sobie jedzenie do nas do pokoju. Jest już nasze jedzenie, 2 razy warzywne curry, coś takiego, zobaczcie, na dole jest curry, 2 razy i tutaj jest ryż, zawsze dają ryż do tego i cena 8 zł za jedno wychodzi. Śniadanie pożegnalne zjemy na balkonie z takim widoczkiem, no cały czas są te chmury jakieś, widzicie, to widać te góry, ale tak przez mgłę. Smacznego, kucharz pijany chyba, bo zobaczcie, to jest jedna porcja, a to jest druga. Ta jest, mi się wydaje, ok, pełna, a tutaj znowu mało sosu. To było pierwsze zamówienie, że musisz się obudzić. A no tak, bo od 10 Marika pierwszym była klientem. Dobra, smacznego. Smacznego. Jesteśmy już spakowani, tych rzeczy nam jakby przybywa, a nie ubywa. Ciężko było dzisiaj się spakować, domknąć wszystkie plecaki. Idziemy teraz na recepcję zapłacić jeszcze za hotel. No i lecimy, bo mamy niecałą godzinę do autobusu. I chcemy się zabrać na raz, zobaczymy, czy nam się uda. Jeszcze nie jechaliśmy tak, jak przyjeżdżaliśmy tutaj, to jechaliśmy na 2 razy. A teraz spróbujemy pojechać na raz. A już mam doświadczenie, będzie dobrze. Byliśmy tutaj 12 dni, czyli rachunek jest prosty. Marika, tutaj są dolary. Płać. Mamy $15 za nockę, czyli wychodzi $180. Ale tutaj jeszcze jest 185, czyli się nie zgadza. Ale się zgadza, bo Marika zbiła taką butelkę. I $5 kasują za butelkę. No, lekka przeginka, no ale okej. No jak trzeba, to trzeba. No przeginka i to ładna. No, patrzyłam na mieście raz, a później już zapomniałam o tym i $5 za butelkę. To jest 1/3 nocy. Zaczynamy akcję pakowania. Uwaga, jeden plecak już załadowany. Teraz... To jaki ciężki. Nie, to czekaj, ja go wezmę tak na bok do siebie, wiesz? Damy radę, o. Nie, no dobra, to ja wezmę na 2 nogi i będzie ok. O, ja mam jeden na jedną nogę, drugi na drugą i jeszcze na plecach mam. Tutaj można skręcać, jedziemy. Załadowani? Jest? Dobrze? Jest. Marika okay. Tutaj ma jeszcze swój... Dobra, jedziemy. Jeszcze lepiej trzyma. Szybko poszło, 5 minut już jesteśmy tutaj, o, z
tym przewoźnikiem jedziemy, a ja jadę jeszcze oddać skuter. Mamy pół godziny do odjazdu naszego autobusu. Znowu zarezerwowaliśmy bilety online i co najlepsze, na bilecie mamy w tym online $18 wpisane, a zapłaciliśmy $10 w 20 centów chyba, jeśli się teraz nie mylę. Także warto rezerwować online. Z Redbus, aplikacja Redbus. Z tej firmy mają taką przyjemną poczekalnię. Włączyłam wiatrak i chłodzę się. Podjechałem już pod wypożyczalnię, dosłownie minuta, tak się nazywa wypożyczalnia, 3,50, czyli 14 zł za dzień skutera. Miało być 10,50, a wyjdzie 9,50, bo kolega był mi dłużny $1. Płacę. Proszę bardzo, czekam na resztę. Wszystko załatwione bez większych problemów, jest za 20 minut w pół do, więc wracam, mamy 20 minut do odjazdu. Jest za 10 w pół do, kierowca mówi, że już mamy wsiadać, więc zostawiliśmy już nasze plecaki. My siadamy z przodu, mamy miejsca, no właśnie tam. Czekaliśmy jeszcze na jedną panią, 2 minuty się spóźniła. ale już ruszamy. Podwójna ciągła w Kambodży to nic, wyprzedzamy. Na trzeciego, jedziemy. Zdążymy. No widzicie? Ci wszyscy muszą zjeżdżać z tamtej strony. Lekko ponad godzinę jechaliśmy i mamy przerwę. Chciałem powiedzieć pierwszą, ale to jest pierwsza i ostatnia. Idziemy siku i jakieś tutaj zakupki zrobimy, sklepik, jest może jakaś kawa. Tutaj kibelki, a tutaj widzę, że suszą się ryby. Połowina jest tutaj na dole, a tutaj jakieś rybki. Mari skorzystała z promocji. 4 zł. 2 godziny 50 minut i jesteśmy już w stolicy. Jak się jechało? Dość dobrze i szybko. Fajny autobusik, fajnie też z przodu, choć następnym razem chyba wybiorę jednak to miejsce z tyłu, żeby nie patrzeć. A mi się właśnie podobało. Zamówiliśmy sobie tuk-tuka z Pass Up, mamy niespełna 2,5 km. Jedziemy, spakować trzeba najpierw to do tyłu. Ruszamy, mamy, jak wam powiedziałem, niespełna 2,5 km, 2,300 dokładnie. Zgadnijcie, ile zapłacimy za ten przejazd. Dojechaliśmy na miejsce Okun i ruszamy do naszego hotelu. Niezmiennie wracamy, podobało nam się. Tak. Dzisiaj płacimy nieco więcej, $20 jakieś za noc mniej więcej widzę. Tak jest okej, 80 zł. Dzisiaj to już porównywałem w Tajlandii. Ciężko było za takie pieniądze, jak tutaj śpimy, znaleźć hotele. Tak wygląda nasz pokój za $20, 80 zeta. No zobaczcie, jakie łóżko. Tutaj tylko brakuje szafy. No jest stoliczek do pracy i lodówki. I lodówki, tak. Telewizor jest, ale my nie oglądamy. Marika, trzeba włączyć, klucz włożyć. O, a ja wam pokażę. Balkon jeszcze mamy. Zaraz sprawdzimy, jaki widoczek. O, jaka szpara tutaj w tym. O, jest jakiś... O, widoczku? No nie ma, widoczek taki mamy. Na budynek, tutaj kawałek widać nieba tylko. A łazieneczka, czyściutka? Tak. Mniejsza niż też ostatnio, ale fajnie, wszystko jest. Piękna jest, kibelek otwarty, przepraszamy za otwarty kibelek. Jest lustro, wszystko jest. Dobra, zostawiamy nasze rzeczy i wychodzimy coś zjeść. Teraz wam opowiemy, jaki był powód przyjazdu z powrotem do stolicy Kambodży. Postanowiliśmy, że przedłużamy wizę i przedłużyliśmy wizę nie o miesiąc taką turystyczną, tylko przedłużyliśmy wizę biznesową, na której wjechaliśmy tutaj. To jest ważne, jak będziecie wjeżdżać i będziecie chcieli sobie przedłużyć o 6 miesięcy, to musicie wjechać na wizę biznesową. No i przedłużyliśmy tą wizę i przyjechaliśmy odebrać paszporty, bo dosłownie 2 tygodnie temu gdzieś? 16 dni temu. 16 dni temu zostawiliśmy nasze paszporty w agencji. A czyli tu był hotel, w hotelu, a hotel przekazał agencji i zapłaciliśmy za to $200. $200 za osobę
żeby przedłużyć sobie wizę na 6 miesięcy. Nie udało nam się to załatwić legalnie, można tak powiedzieć. Brakowało nam papierków, po pierwsze, że nie mieliśmy wynajętego mieszkania i papierka, że pracujemy tutaj w Kambodży. Więc nie mogliśmy tego sami przeskoczyć, więc musieliśmy dopłacić po $45 za osobę. Takiej korupcja, wiecie, i no i dostaliśmy. Po 16 dniach, tak jak Maryka powiedziała. A jeśli ktoś by chciał z Was przedłużyć wizę tylko o miesiąc, to jest to możliwe. Jedziecie tam. Potrzebne, jeśli się teraz nie mylę, 2 zdjęcia, no i kwota około $30 za przedłużenie wizy o miesiąc. Myślę, że to też dobra opcja na 2 miesiące, żeby zostać. I jeszcze jest plusem tej naszej wizy 6-miesięcznej to, że możemy sobie otworzyć w Kambodży teraz konto bankowe. I jak ktoś podróżuje po Azji, w Tajlandii, w Kambodży, wie, że się płci w dużo miejscach takim QR kodem, że podchodzicie, skanujecie i płatność przechodzi, więc to jest dużo łatwiejsze, nie trzeba wybierać pieniędzy z bankomatu, także następnym krokiem będzie otworzenie konta. Kolejnym plusem tej wizy jest to, że jest ona wielokrotnego wjazdu. Tak, i nie będziecie musieli płacić za każdym razem wjeżdżając do Kambodży 30 albo 35 dolków. Szliśmy i tak się zastanawialiśmy, czy otwarte będzie miała nasza ulubiona baristka z Phnom Penh. Także bierzemy jeszcze po kawie. Czekając na kawę, zobaczcie, jaki biznes można robić w Kambodży. Kolega tutaj ma wszystkie rzeczy, które są potrzebne do sprzątania z jednej, a z drugiej stronie też jakieś kosze. Ja mam swoją kawę, Marika ma zieloną herbatę. Idziemy poszukać teraz coś do jedzenia i będziemy wracać do hotelu z powrotem, bo Marika za 2 godziny zaczyna pracę. Mari idzie po swoje danie, a ja idę po swoje. Ciusi. Wróciłem na swój ulubiony market w Phnom Penh i widzę, że tutaj grille już działają. Tutaj pani sprzedaje też moją ulubioną wieprzowinę, ale zaraz się zastanowię, czy wrócę po tą wieprzowinę. Zobaczę, co jeszcze mają tutaj chłopaki na tych grillach, bo tutaj też często można niezłe smakołyki kupić. Tutaj już widzę boczek, który lubię. Przy takim grillu są szczypce i sobie wybieracie sami, co chcecie, więc ja sobie wybrałem takie 2 kawałki boczku i jeden ten boczek kosztuje 5 koła, czyli 5 zł wychodzi, czyli za moje danie wyjdzie 10 zł. Powiedziałem koledze, żeby mi odciął skórę tą, no bo ona dla mnie jednak za tłusta jest. No i zostało samo mięso ze słoninką. Mam już swoje jedzenie, zapłaciłem 10 zł, także idę teraz do Mariki. Sklepy mięsne w stolicy to normalne. Tutaj pani akurat sprzedaje wieprzowinę. O, jest też kawałek wołowiny. Tutaj widzę, że są dalej jakieś gotowce. Tam też przygotowane już w garach jakieś kmerskie kary. To jest dobre. Pani ma tutaj małą kuchenkę i co robi? Smaży coś na głębokim oleju. Ale co to jest? To wygląda na jakieś ciasto chyba. Rybny market też jest. Trochę skromny. Te ryby też nie wyglądają na jakieś świeże. Te oczy tutaj jakieś zamydlone. Przechodziłem, już minąłem nawet to miejsce, ale nie mogę temu się oprzeć, więc biorę jeszcze za 10 000 od pani. No zobaczcie, jak to wygląda. Ładnie się zgrało, bo ja mam swoje, przyszedłem do Mariki i Marika ma swoje. Jak wygląda? Odebrałam. Pięknie wygląda, lepiej, żeby się nie zaparowała. Tak, właśnie siadam gdzieś tutaj, może usiądziemy i zjemy. Pizzę trzeba zjeść od razu, bo daleko mamy do hotelu, żeby się nie zaparowała. No to ja też sobie skupnę tutaj trochę moją wieprzowinę. A wieprzowina, o, pyszna, z ogóreczkiem, to moje odkrycie Kambodży. Do tego ten ogórek. Podjedzone, pokaż ile zjadłaś? Pół pizzy zjadłaś. Ładnie ci poszła. Ja w sumie też połowę wieprzowiny zjadłem. A połowę z tego pudełka, bo tutaj jeszcze mam jedną. Wróciliśmy do pokoju i mamy atak mrówek. Ja już wytrzepałem ze swojej wołowiny mrówki, a tutaj u Mariki nadal w pizzy zawalają. Marice powłaziły tutaj do ciasta. O, zresztą już mam na ręku nawet. Te, co Marika jadła, tutaj odstawiła, to nie, bo poczuły człowieka. Ale tam, gdzie Marika nie pchała zębów, to... No tak. Pełno i to w środku w tych ścianami. Ogólnie pozdrawiamy Polaków, z którymi się spotkaliśmy. Dzisiaj było bardzo miło i fajne spotkanie, wartościowe. Także pozdrawiamy, jak oglądacie. Miło było. Trzymajcie się i mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze w Kambodży. Albo... Wietnam, Tajlandia, kurde. Albo w Gruzji. Albo w Gruzji. Kto tam wie? Witajcie telewidzowie kolejnego dnia. My dzisiaj idziemy pozałatwiać drugą ważną sprawę. Z paszportem nam się udało, mamy wizę. No to teraz czas otworzyć konto w banku. Idziemy spróbować, czy się da, czy trzeba załatwić jeszcze jakieś papiery. Sami do końca nie wiemy. Odpoczywać to trzeba umieć. Zobaczcie, chłopaki na robocie, przerwę mają. Relaksują się teraz. Krótka drzemka. Nie przeszkadzamy im. Tym razem nie naszej ulubionej baristki Kmerki, tylko przyszliśmy po drodze do innej pani. Widzimy, że też dobry sprzęcik. Zobaczcie, kawa się robi. Pani troszeczkę się zawstydziła, więc nie będziemy więcej nagrywać. Tutaj zobaczcie, jeszcze możecie się napić herbatki. Często jest jaśminowa, nie wiem jaka jeszcze ta jest, bo nie próbowaliśmy. Szklaneczki, no można sobie usiąść w poczekaniu na kawę, pijecie herbatę. No co to za wymysł w ogóle? Jak się tak zastanowić? O, jest już moja kawa, zaraz będzie gotowa.
Marcin zasiedział się tutaj przy kawce i mówię, dobra, idziemy dalej. A ja mówię, zaraz jeszcze zapłacić. No ostatnio nam się zdarza, także jeśli na początek nie zapłacimy, to zapominamy. O, okaże się, że zaraz pieniędzy nie ma. Co tam mówisz? Okazało się, że w kieszeni mamy tylko 6000. A potrzeba 8, a ze stówki to tutaj pani nie wyda, bo mamy stówkę dolarową. Powiedzieliśmy, że przyniesiemy później. Ostatnio wam wspomniałem, że ABBA jest najpopularniejszy, ale chcieli wtedy $7 za wybranie dolarów prowizji, ale tutaj idziemy zapytać o konto. Jest dobrze, dostaliśmy takie karteczki, więc już nas pani wpuściła, bo jak byliśmy kiedyś pytać, to nas nawet tutaj nie wpuścili, więc pierwszy krok zrobiony. Jesteśmy już przy okienku, Marika przy swoim, ja przy swoim. Pani wzięła takie podstawowe informacje i coś tam teraz klika. Mamy już konta założone i nie mu uwierzycie. Patrzcie, przychodzicie do takiej maszyny i drukuje wam od razu kartę. To zajmuje chwilę, dosłownie minutę i zaraz będzie karta. Ja już mam swoją. Patrzcie, karta jest gotowa, wydrukowana. Zajęło nam to około godziny. Halo, chłopaki nas tutaj zaczepiają. Mamy już swoje karty wydrukowane. No niemożliwe, to po prostu wszystko się załatwia QR kodem. Także spoko. Będziemy używać, płaciliśmy sobie po $100 depozytu. Idziemy zeskanować, zapłacić. Idziemy właśnie pani oddać pieniądze. Tak, 2000 jesteśmy dłużni pani za kawę. Wróciliśmy do naszej baristki. Zaraz spróbujemy zapłacić. 2000 wisimy, więc zobaczymy jak to pójdzie. Mamy dolary, a tutaj trzeba, skanujecie taki kod i wysyłacie. Zaraz prześlemy pani 2000. To jest ta chwila. Pierwsza płatność w Kambodży kambodżańskim kontem. Niewystarczający balans. Jak to? Jak to? Coś tu nie gra. Coś... Bo to powinno być nie czerwone pewnie. A może teraz? Jest zapłacone 50 centów. Super! Pierwsze. Masz już pierwszą płatność za sobą, teraz ja. Jestem mega zajarany, że udało nam się założyć to konto i że to poszło tak łatwo. No i co ważne, konto w kambodżańskim banku jest poza systemem CRS, a CRS to jest taki system globalny wymiany informacji. Tak żeby wam przybliżyć o co chodzi, no to na przykład kupicie sobie mieszkanie, samochód w Hiszpanii, no i te informacje będą dostępne dla Urzędu Podatkowego, powiedzmy w Polsce. A jeżeli zrobisz coś takiego w Kambodży albo zapłacisz pieniędzmi, kontem zrobionym właśnie w Kambodży, no to tych informacji Kambodża nie wysyła do żadnego urzędu podatkowego w Polsce, w Hiszpanii. Tutaj nic nie będą wiedzieć, po prostu nie ma czegoś takiego połączenia. I te konto tutaj po prostu ułatwia życie, bo tutaj za wszystkie rzeczy można płacić tym kodem QR, o którym wam już tutaj wspominałem kilka razy, bo nawet kupując jakąś bułkę za $1 u jakiejś pani z wózeczka, ta pani i tak posiada konto bankowe i tak pani przyjmuje właśnie płatności tym kodem. I odpada taki problem wyciągania pieniędzy z bankomatu, bo to konto jest dolarowe i tutaj lokalna waluta, więc z tym nie ma problemu. Można sobie robić przelewy z europejskich kont na te khmerskie konto. Powiem wam, że to działa bardzo dobrze i te karty działają bardzo dobrze. Mogliśmy sobie tam wybrać, czy jaką chcemy kartę, czy Visa, czy Master i po prostu jestem w szoku jak to działa. Dopiero będziemy odkrywać całe te tajniki tej bankowości w Kambodży, ale jak na tą chwilę jestem mega zadowolony. O tym wam mówiłem, zobaczcie, pani tutaj sprzedaje jakieś Red Bulle, napoje, coś tutaj miksuje. O, tutaj jest gotóweczka, ale patrzcie, są te kody, jeden i drugi. Jeden jest na dolary, drugi jest na khmerskie. Patrzcie, widzicie, jest znaczek tutaj dolarowy, tutaj jest khmerski. No prosta sprawa, nawet w takich miejscach można płacić. Poszedłem sam na miasto i czas na mnie wypróbować ten mój bank. Biorę wodę. No, jest ok. I zapłacę zaraz pani moim kodem. Świetne to jest, mam już wodę. Biorę sobie tą wieprzowinkę, ten boczek bez węglowodanów dzisiaj. To już wam pokazywałem i patrzcie, tutaj też można zapłacić tym kodem. Wszędzie można. Mój boczek już gotowy, pani potnie na małe kawałki, do tego będzie ogórek i zaraz go zjem. Nie ma co czekać, od razu biorę się za jedzenie. Patrzcie, jaki zadowolony, jak skleję filmik. Fajny filmik się szykuje. Marcinek zadowolony. Jesteśmy z siebie dzisiaj bardzo dumni i cieszymy się, że udało nam się załatwić wizę i konto i to naprawdę niskimi kosztami. No zminimalizowaliśmy te koszta, no tak do minimum. No, z naszej wiedzy tak wynika po prostu. Koszty całości konta i wizy wyniosły nas po $200. Także spoko cena, dlatego dzisiaj też świętujemy i na początek mamy sałatkę z papa i smacznego. Mari, dobrą robotę zrobiłaś. I ty też. Dziękuję. Sałatkę to już wiecie, zaczęliśmy. Marika ma danie z makaronem i kurczakiem. To jest carbonara, tak? Tam to w śmietanie tak. I jajko jeszcze do tego. Piękna porcja, a zobaczcie, ja mam. To kosztuje $5, czyli 20 zł, kurczak, sałatka i do tego mam 2 jajka zamiast ziemniaków czy frytek. No to jeszcze raz smacznego. Smacznego. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Phnom Penh. Jak wiecie, załatwialiśmy sobie konto wczoraj.
I nam się udało, ale to nie wszystko. Dzisiaj mamy w planach założyć sobie jeszcze jedno i idziemy do innego banku. Nie zatrzymujemy się, jak załatwiamy to wszystko z grubej rury. Po drodze zamawiamy sobie kawę u nowej baristki. Zobaczcie, pani też młoda baristka i tutaj też wszyscy robią tą kawę no, w takim dobrym stylu. Jeszcze trochę się podjaramy tymi płatnościami, ale to dzisiaj ostatni dzień. Zapłaciliśmy kodem QR. Nie no, świetne to jest po prostu. No nie mogę wyjść z podziwu, tak już. Może w Polsce też tak się płaci czymś innym, nie wiem, czy W Polsce można bligiem, na numer telefonu też, tak. Pewnie podobnie to działa. Zacofanie my trochę. Tutaj ponoć jakiś blockchain używa bank, więc no, trochę inna technologia. Mamy już nasze kawy, 10 zł wyszło za dwie. Mari dostała rurkę, a ja nie, pani zabrakło, więc będę pił tak jak się pije gorącą kawę. Weszliśmy do tajskiego marketu, tak się nazywa. I co znalazłem w tajskim markecie, Mari? Nie wiem. Naszą białą. O, jak miło się zrobiło na sercu od razu. Wspomnienia wróciły. Nie tylko żubrówka, jest też Sobieski. Proszę bardzo, jak miło. Tutaj Podkreślone jeszcze tutaj. tak, tutaj 0,7, tutaj litrowe. To może jeszcze coś tutaj polskiego znajdziemy na tych półkach. Kmerski biznes. Pan wozi takim motorkiem. Przechodzimy na drugą stronę szybko. Zobaczcie. Węgiel drzewny. Można kupić do swojego biznesu i już coś tutaj grillować. A zobaczymy, no. Patrzcie, widać tutaj. Tutaj kolejny jakiś biznesik zaraz za tym węglem. Co pan tutaj ma? Pan chyba śmieci zbiera. Aha, no widzę tutaj ryby jakieś. To nie wiem, czy to świeże, czy nie. No trochę śmierdzi rybą stąd. Bardzo popularny widok w Kambodży, czyli warsztaty dla motorów. Kolega, widzę, ma przerwę, albo nie ma klientów, odpoczywa sobie. Tylko oni wiedzą, co tutaj się dzieje, albo nawet nie wszyscy, bo zobaczcie, ile tutaj jest kabli. Nie wiem, czy oni wyłączają coś, czy zmieniają kable. Tu wygląda jakby jakieś stare. Z drugiej strony, czyli dalej kawałek, robią to samo. Patrzcie, to wygląda mi na to, że oni wymieniają te stare i będą zakładać nowe. Może nie będzie potrzeba już tyle. Wydaje mi się, że już wiem, o co chodzi. Tutaj są te małe kable, cienkie, a tutaj są już takie grubsze położone. Wydaje mi się, że to jest po prostu zastąpione, że te małe już nie są potrzebne. Nie jest potrzebne przynajmniej tyle kabli. Można to wszystko wcisnąć w te mniejsze, można powiedzieć. Jesteśmy już pod naszym bankiem. Trochę nam to zeszło, bo się kręciliśmy z pół godziny albo i lepiej szliśmy. Idziemy zapytać. Zobaczcie, jak tutaj dobrze podchodzą do klienta. Przyszliśmy na takie sofy. Tutaj jest takie miejsce. Powiem wam, że jeżeli chodzi o poziom obsługi klienta w bankach, no to Kambodża jakby... W Europie nie widziałem czegoś takiego. Udało nam się załatwić drugie konto w banku, Panda. No i Panda nam daje trochę większe możliwości niż ABA. W sumie dwa będą się uzupełniać te konta. To jest pierwszy raz, jak nieznajomość lokalnego języka przynosi korzyści Marice. Ta koszula, którą Marika teraz widzicie znalazła, kosztuje $3. A Marika zapytała, czy ma pani nową, czy inną. A pani zrozumiała, że Marika się negocjuje i pani mówi, dobra, 2. Także no widzicie, przydaje się czasami nie znać angielskiego. A czy kmerskiego Marika, pani angielskiego. Przebraliśmy się i mamy jeszcze w sumie jedną atrakcję dzisiaj do zrobienia. Myślę, że to będzie ciekawe. Ale przed jeszcze trzeba zjeść śniadanie, bo dzisiaj nic nie jedliśmy. Jest godzina 17, a my będziemy jeść dopiero śniadanie i Marika sobie zamówiła na śniadanie pizzę. O właśnie, to jest Mariki pizza już gotowa. Mari czeka na pizzę, a ja przyszedłem na swoje boczki. O, jeszcze muszę pani coś powiedzieć. Pani kroi mój boczek, ale powiedziałem, żeby pani właśnie tą skórę odkroiła. Widzę, że Mari już zajada, ja właśnie odebrałem swoje. Na świeżo najlepiej. Jak z salami? Wytłusta dla mnie, wolę tą margaritę. Marika zjadła już swoją pizzę, ja kończę wieprzowinę. Idziemy na ten fajny punkt. Zobaczcie, dzisiaj byłam mądrzejsza, nie jadłam rantów. Będzie na później, a tak to mi się cała pizza zmieściła. To mi się podoba, jaki tutaj jest luz. Ludzie przychodzą ze swoimi biznesami właśnie na taką porę wieczorną, na kolację i tutaj na całym chodniku porozstawiali swoje wózeczki. Tutaj widzę jakaś zupa, tam jakieś grille. No pięknie, zobaczcie, panie jakieś pracownice, widać, że jakiś bank albo hotel przychodzą sobie zjeść. Przeszliśmy na drugą stronę rzeki, zobaczcie, jak pięknie to miasto wygląda. Tutaj 3, nawet 4 duże budynki obok siebie. My tak idziemy po ulicy i patrzymy, mango leży na chodniku. Patrzcie, tutaj normalnie w mieście mango rośnie. Zabieramy was dzisiaj do wysokiego budynku. Jedziemy dzisiaj na 46 piętro, na razie. Zmieniamy windę i jedziemy z 46 jeszcze na 48 piętro. Winda nas przywiozła na 48, a my jeszcze musimy wejść jedno, a później jeszcze jedno piętro. Po schodach. Na tym dolnym piętrze jest restauracja, muzyczka gra, tutaj woda płynie, ale my nie zostajemy tutaj, my idziemy jeszcze wyżej jedno piętro,
tymi schodami. Jesteśmy już na tym górnym piętrze, tak wygląda ten główny bar tutaj na środku. Jeszcze nie oświetlony za bardzo, albo już oświetlony, tylko nie widać, bo jeszcze słońce nie zaszło. Jesteśmy na 230 metrach w Skybarze La Vida. Zobaczcie, najwyższy punkt w Phnom Penh. Jak, Marii? Patrzcie, zaraz wam pokażę. Miękko. Miękko, to jest najlepsze. Tutaj idziecie i patrzcie na dół. 230 metrów w dół. No, zastanowicie się, zanim dacie kroka. Ale można podziwiać, ja to wam pokażę, bo to jest najlepszy widok na całe miasto. Dzisiaj jest tak pochmurnie. W sensie coś tutaj jest. Jakby jakiś dym od palenia się albo smog. Patrzcie, tutaj słońce jest. Widok na całe miasto. Panorama miasta. Tutaj jest ta wyspa. Ostatnio płynęłem łódką na tamtą stronę i tam po tych wioskach jeździłem. To są te budynki, które wam pokazywałem z dołu, te 3 wysokie. No to my jesteśmy teraz wyżej od nich. Tutaj są 2, no i jest 3. Ten 4 z boku, co widzieliście kawałek, to właśnie jest ten, na którym stoimy. No i my cały czas tutaj 230 metrów w dół. Tutaj z góry dobrze widać, jak się rzeki łączą. Wyglądają na 2, ale ponoć są 3, które tutaj w te miejsce wpływają. I widzicie, tamta u góry, taka, no powiedziałbym, bardziej niebieska, bardziej zielona, no to jest Mekong. A tej nazwy nie pamiętam, ale jest znacznie brudniejsza, jest taka jakby z ziemią płynęła. Stoliki przygotowane do kolacji, a teraz jesteśmy z drugiej strony i tam jest ta rzeka, taka podwójna, co się łączy, ta po lewej stronie. No i tutaj też jakieś, widzę, barki pływają. Tutaj jakiś piękny budynek, widzicie, na środku, taki długi, trochę jak w Budapeszcie podobny. Tutaj na tym niższym piętrze, gdzie jest ta restauracja, wcześniej wam pokazywałem, są też takie sofy, można tutaj sobie przyjść, coś zjeść, albo posiedzieć przy jakimś drineczku. No i też z pięknym widokiem na tą stronę rzeki. Tutaj jest ten port, gdzie się można przeprawiać, też wam wspomniałem. Tutaj się wsiada. Dzisiaj świętujemy nasze sukcesy z kambodżańskimi kontami i z tą wizą, więc Mariczka ma... Co tam masz? Ginger ale. Tak, Maryka ma... Ale takie, wiem, że kiedyś piłam i bardzo mi smakowało ostry, wyraźny smak. Ciekawa jestem, jak tutaj smakuje. A ja, o proszę bardzo, limonka, woda. Przenieśliśmy się na inny stolik, żeby posłuchać muzykę na żywo. Powoli zbieramy się na dół, patrzcie jeszcze na to miasto, jak wygląda pięknie w nocy. Ładnie. Zbieramy się pomału. Tutaj jest fajna też jeszcze imitacja takiej meduzy. I ona cały czas wiatr podmuchuje te światełka i patrzcie, wygląda jakby płynęła cały czas. My już wychodzimy, ale kolega tutaj jeszcze opowiada. Dziękuję, kto przyszedł dzisiaj. Mówi, że jak się wyda $100, to się dostaje 1 bilet, który będzie brał udział w losowaniu dzisiaj, a główną nagrodą jest samochód. Proszę bardzo. A drugą nagrodą jest telefon. O. A jeszcze tutaj jest taka ciekawostka, że ceny, które są w menu, są bez podatku i bez serwisu. I za serwis jest 7%, za podatek jest 10%, czyli musicie doliczyć do końcowego rachunku jeszcze 17%. Czyli do $5 doliczyli nam jeszcze te 17%. Dokładnie. Jedziemy już w dół, tak szybko piętra lecą. 39, już. Jak szybko, teraz coś tutaj nie działa. 34, coś tu chiński sprzęt nam tutaj szwankuje, ale uszy zatyka, tak. Zjeżdżamy z wysoka. Jak na nurkowaniu trzeba odtykać. Już szliśmy do domu, ale wpadliśmy jeszcze na jeden pomysł. Odwiedzić pewien sklep, bo potrzebujemy pewną rzecz. Jeśli ją znajdziemy, to ją wam pokażemy. Przed chwilą byliśmy w tym budynku, tam gdzie światła widać na środku teraz. Tutaj jest kolejny budynek, tutaj jest hotel, a my musimy iść w tamtą stronę. Jak to w Kambodży trzeba chodzić po ulicach, bo tu cały czas coś się dzieje. Jak nie jakieś remonty czy budowy, bo widzę, że tutaj coś konkretnego powstaje znowu, jakiś budynek. To po drugiej stronie też zastawione. No i trzeba chodzić, nie ma wyjścia drogą. Tutaj kolejny ładnie oświetlony budynek. Tam też widzę jakieś piękne budynki, tam jakieś centrum handlowe. Tam w tamtym centrum byłaś, Marii? Nie, jeszcze w innym. Jeszcze w innym. No, tu jest też kilka centrów handlowych. Tutaj też bardzo ładnie oświetlony budynek. A tutaj wygląda, że jakieś apartamentowce się budują. Powiem wam, że ja w Polsce nie widziałem tyle samochodów fajnych, co tutaj. Zobaczcie na ten samochód. Nie wiem, kto sobie taki samochód wymyślił. O! Ten samochód jeszcze rozmawia. No jakiś młody właściciel, chyba Chińczyk, na takiego wygląda. Zobaczcie, jaka fura, jakie opony. No kto to w ogóle dopuszcza takie auta? Jakby cieszę się, że takie auta jeżdżą, ale w Polsce czegoś takiego nie widziałem. Wygląda jak zabawa z klocków Lego. Znaczy jak samochodzik z klocków Lego. Tu jest jakiś klub nocny. Tam z boku widzieliśmy kilka restauracji, które otwarte są całą noc. A tutaj panorama jeszcze na te wieżowce. Tutaj znowu masaż całą noc, 24 godziny na dobę, jakby ktoś chciał. Pieniądze i przepych dookoła, a tutaj lokalni. Tutaj ktoś właśnie zbiera śmieci, puszki, kartony. Jesteśmy już w centrum handlowym i powiem wam, że zobaczcie tutaj
Marki sklepów, takie jak u nas i nawet jeszcze inne, takich jakich u nas nie ma. Ładnie to wygląda. Przyszliśmy do sklepu Decathlon, szukamy maski do nurkowania, ale to jest taki sklep, że zamawiacie i odbieracie. No i jakiś niewielki tylko asortyment jest. No i mamy nadzieję, że znajdziemy. Duży sklep jest daleko, 11 km stąd, więc nawet dzisiaj się tam nie wybieramy. Są maski są za $7. No proszę, ale rury też są osobno. Są i sety jakieś, ale no właśnie, nie ma... Zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. To jest jedyny set w tym sklepie, trzyma się dobrze. Kosztuje Działa. $21. No jedną weźmiemy. Bardzo ładna, bierzemy. Jest to przyjazny silikon, taki fajny. Kiedyś miałam Tak. taką maskę, bo jak inną kupiłam, była taka sztywna. Kupiliśmy ją chyba na Gili w Indonezji. No i była sztywna i po prostu po jakimś czasie boli nos, a ta jest fajny silikon po prostu i myślę, że będzie dobrze się w niej pływało. Bo nieraz to jest taki plastik, taki chamski plastik sztywny. Nawet jak założycie i wciągniecie powietrze, to gdzieś ta woda później wcieka, jak macie za małą albo jakiś stary sprzęt, więc takie są lepsze, jak są miękkie. Bierzemy nasze nowe zakupy i Marika jeszcze kupuje matę, będzie ćwiczyć. Od jutra, 5 rano, na O, matę. tylko mnie nie budź. Właśnie chciałam powiedzieć, żebyś mnie obudził, żebym zaczęła. Takie coś znaleźliśmy za 28, prawie $29, truskawki. 12 truskawek. To niezła cena. 120 zł, coś takiego. Zrobiliśmy zakupy, trochę nas ten dzień wypompował. Czekamy teraz na tuk-tuka. Zaraz powinien podjechać. Okej, wsiadamy i jedziemy. Będziemy jechać z kolegą około 2 km i zapłacimy za ten przejazd 4 zł i 40 groszy. W sumie mało. Przejechaliśmy niedaleko naszego hotelu i jeszcze coś zjemy, żeby później nie wychodzić. Decyzja padła na tą restaurację. Tutaj chłopaki sprzątają dopiero na koniec roboty. Akurat ryż smażony widzę tutaj z wołowiną. Ale ja to wezmę sobie raczej zupę dzisiaj. Wracamy już do domu. Pani tutaj jeździ i zbiera śmieci. To nie, że jakiś duży samochód. Pewnie duży samochód jeździ później. Pani pewnie przebiera tylko takie rzeczy, na których może jeszcze zrobić. Tutaj kolega jeszcze nas zaczepia. Coś tam od nas chce, ale my już wracamy do hotelu. Uwaga!